O Piotrze Perkowskim, uczniu Szymanowskiego, powstańcu warszawskim, aktywnym uczestniku powojennego życia muzycznego pamięta się dziś o wiele słabiej niż na to zasługuje. A przecież Perkowski to na przykład jeden z tak zwanych Paryżan, ciekawej grupy polskich kompozytorów działających w Paryżu, dzięki czemu ich muzyka pełna jest francuskiej lekkości, subtelności, finezji. Utworem, który dobrze pokazuje ten charakter twórczości Perkowskiego, jest jego Nokturn. Rola Piotra Perkowskiego w czasie okupacji była nieoceniona. On przede wszystkim stworzył taką tajną radę muzyków i to było zorganizowane już na samym początku w okupowanej Warszawie kawiarni Lira. On również wraz ze swoją siostrą Felicją Krysiewicz ukrywali zagrożonych muzyków, przede wszystkim tych zagrożonych z powodu żydowskiego pochodzenia. Nokturn, dzieło malarskie, muzyczne lub literackie, oddaje poetycki nastrój nocy. Ale jeśli ktoś komponuje nokturn w Polsce, to oprócz bezpośredniego wyrażenia fascynacji nocą, siłą rzeczy wchodzi w dialog z nokturnami Fryderyka Chopina. Perkowski ewidentnie nawiązuje do formy charakterystycznej dla chopinowskich nokturnów i do tej formy swoistej dla właśnie nokturnów Chopina, bo wiemy, że to on właśnie wprowadza tą kontrastującą część środkową i taki układ formalny ma utwór Piotra Perkowskiego. Piotr Perkowski skomponował Nokturn w roku 1955, w przededniu odwilży, na koniec stalinowskiej nocy. To powiązanie nie jest chyba przypadkowe. Jest to utwór, który stanowi jeden z elementów takiej bardzo zastanawiającej kolekcji nocnych utworów pisanych przez twórców właśnie w latach powojennych. I to zastanawiające, że właśnie taka muzyczna wizja nocy stała się dla tych kompozytorów powojennych w trudnych momencie historycznym bardzo jakąś inspirującą, pociągającą wizją. Muzyczna wizja nocy jest tu wyjątkowo sugestywna. To chyba dlatego Konrad Drzewiecki zbudował wokół Nokturnu swój balet Dziwożony. To pokazuje, jak pojemny jest utwór Perkowskiego. Słowiańska mitologia dziwożon spotyka się w nim z Paryżem, a Chopin z czasami socrealizmu. A jest jeszcze przecież ta cała niedookreślona, poetycka sfera, którą mogą Państwo wypełnić własnymi skojarzeniami.